Pierwsza pieśń w pewnym sensie może być, jeśli chodzi o partię fortepianu, dość myląca. Generalnie morze jest gorzkie, to morze, które odzwierciedla nasz stan, nasze emocje. To morze jest smutne, to morze jest gdzieś smutne, westchnienia się żalą przy brzegu, porośniętym siwo-złotą sierścią. Nie jest to obraz morza, który jest obrazem z folderów biur turystycznych, tylko ewidentnie jest to faktycznie obraz morza, który wręcz przeraża, budzi jakiś niepokój. I tak, zdaje się, powinniśmy też rozumieć i interpretować i próbować przedstawiać tą partię fortepianu, tej pieśni. Na pewno trudność, która jest niezmienna, jeśli chodzi o pieśń Twardowskiego i teksty, których on używa, czyli mamy bardzo długie frazy i motywicznie kształtowany akompaniament czy partię fortepianu, z której to dopiero musimy budować większe całości. Ja bym proponował na sam początek tej pieśni, zanim zaczniemy faktycznie już tutaj coś próbować muzycznie tworzyć, spróbujmy wniknąć w harmonikę tej pieśni, która jest bardzo osobliwa, ale wydaje mi się bardzo istotna. I ta harmonika oczywiście jest zawarta w partii fortepianu. I gdybyśmy chcieli każdy z tych motywów zagrać jako akord, i tak dalej. Może łatwiej nam będzie odnaleźć ten charakter niepokoju, pewnej może wręcz grozy czy smutku właśnie. I potem jak zaczynamy to grać już w taki sposób, jak to zostało napisane, spróbujmy o tych harmoniach myśleć. Oczywiście możemy pozwolić sobie, jestem przekonany, na dosyć dużą swobodę. Może nie jest bardzo uregulowane, prawda? Te fale raz przychodzą takie, nakładają się jedna na drugą, czasem częściej, czasem rzadziej. I na pewno możemy sobie pozwolić na jakąś odrobinę swobody, ale raczej bym próbował jednak utrzymać jakąś potoczystość, nawet tego początku w fortepianie. I kilka razy przynajmniej zagrać sobie to w sposób po prostu równy. Czyli jeżeli mamy... Możemy oczywiście potem pozwolić sobie na nieco więcej swobody, jeżeli chcemy bardziej pierwszą frazę i... Czyli, prawda, jedną falę, która najpierw przybija do brzegu, potem może troszeczkę odpływa wolniej, spróbować troszeczkę bardziej faktycznie pofalować i grać bardziej obrazowo. Potem mamy pierwsze przeprowadzenie, to jest wręcz fraza bez fortepianu. To jest tylko śpiew na tle naszej harmonii. Morze jest dzisiaj smutne. Westchnienia się żalą. My w pewnym sensie ubiegamy tą partię wokalną, czyli mamy takie westchnienia, te żale. To dobrze by było, żebyśmy cały czas myśleli faktycznie tym, o czym opowiadamy, bo z drugiej strony jest ryzyko tej pieśni, że zagramy to w sposób bardzo piękny i nie będzie, może będą westchnienia, ale nie będzie żali, więc to jest dosyć istotne, żebyśmy cały czas w tyle głowy mieli faktycznie kontekst tego materiału dźwiękowego, który w danej chwili pokazujemy. I potem znowu zaczynają się długie frazy. Przy brzegu porośnięty siwo-złotą sierścią, jak pierś wznosi się fala i ginie za falą, morze wzdycha falami. I dopiero w tym momencie możemy tak naprawdę pozwolić sobie na pierwszy oddech. Ziemia moją piersią. Żebyśmy cały ten przebieg wcześniejszy, mamy też napisane wskazówkę od kompozytora Poco a vivando, wykorzystajmy to po to, żeby faktycznie całe to zdanie, to nawet jest więcej niż jedno zdanie, ale aż chce się, żeby to wszystko było wypowiedziane wręcz muzycznie czy intencjonalnie, jakoby na jednym oddechu. Więc żeby faktycznie wykorzystać i wspomóc naszego partnera,
wokalistę w tym, żeby nie musiał czekać za każdym razem na nasze, prawda, westchnienia. Te westchnienia są tylko na początku w drugim systemie, a potem jednak musimy pójść w jakąś tam formę narracji i wydaje mi się, że już na tym pierwszym westchnienie się żalą przy brzegu porośniętym siwo-złotą piersią, jak pierś wznosi się fala i ginie za falą, to morze już nam się wzburza. Ono już zaczyna, to już nie jest tylko, prawda, fala przy brzegu i morze jest smutne, ale coś już zaczynamy wchodzić jakby w głąb tego morza i wydaje mi się, ten fortepian jest bardzo istotny. W ogóle jak spojrzymy na ten cały cykl, to zauważymy pewną prawidłowość. Bardzo często jest tak, że faktycznie głos, który jest odpowiedzialny za przedstawienie nam jakiejś narracji, a fortepian, który cały czas maluje wokół i przedstawia nam te obrazy i faktycznie, żebyśmy byli świadomi tego, jakie obrazy w danym momencie malujemy. Potem następuje zmierzch na morzu, no to faktycznie to jest wskazówka od kompozytora. On życzy sobie, żebyśmy może też nie zmieniajmy pedału zbyt w sposób taki oczywisty, żeby jednak troszeczkę wolniejszą stopą, żeby ten pedał nam żebyśmy nie słyszeli tych zmian pedału. I znowu wybrzeże jest coraz bledsze. Znowu te harmonie, które warto, żebyśmy usłyszeli w liliowej półżałowej. I żaglowiec oparty na wietrze, jak ja na myśl o Tobie. Tu troszeczkę dochodzimy jakby do sedna sprawy, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego my jesteśmy smutni, dlaczego to może. Czy jest tu jakaś relacja między dwiema osobami, czy ta osoba już nie żyje, prawdopodobnie mówimy o trenach, też później rozpienione treny, prawda, więc no mamy jakieś tutaj obrazy, które wskazują nam o jakiś faktycznie bardzo duży żal, który jest w nas, czy jakąś rozpacz wręcz, która może nie jest historyczna, niemniej jednak jest bardzo głęboka i bardzo przejmująca. Ogród nad morzem pachnie słodkim groszkiem, na brzeg pływają rozpienione treny. To jest duża różnica, czyli jak zaczynamy to Poco più mosso, faktycznie, żebyśmy to wykorzystali, pachnie słodkim groszkiem i nagle na brzeg pływają te rozpienione treny, w morzu płaczą syreny, bo morze jest gorzkie. Materiał muzyczny mamy cały czas jakby ten sam, natomiast na kanwie tego samego materiału muzycznego mamy oczywiście duże różnice dynamiczne, które są zasugerowane przez kompozytora, ale również warto, abyśmy też pokusili się o duże różnice barwowe. I tam, gdzie bo morze jest gorzkie, gdybyśmy spróbowali zagrać to jeden raz bez tekstu, to jest całkiem ładne. Pytanie nasze, czy ma być ładne, czy może gorzkie ma być ładne, czy może jednak gorzkie, którym płaczą syreny, nie ma być zupełnie inne. Więc jeżeli mamy myślmy zawsze obrazami, tak żeby ten obraz, który był przedstawiany, nie był wynikiem tylko nut, które widzimy, interpretujemy, ale zawsze był oparty o kontekst tekstowy, do którego ten nasz obraz przedstawiany się w danym momencie odnosi. Dziękuję.